Malownicza droga nieopodal Górowa i Ławeckiego na Warmii. Jedna z wielu takich dróg, ale ta jest wyjątkowa za sprawą swojej drugowojennej historii. Historii, której jednym z bohaterów był niszczyciel czołgów Jagdpanzer 4. Musiał poczuć. Czołg zniszczony. Zimą 1945 roku ta droga stała się areną działań bojowych. To właśnie w tym miejscu najprawdopodobniej jeden z niszczycieli czołgów Jagdpanzer 4 z pododdziału 24. Dywizji Pancernej zakończył swój żywot i stał się podwalinami nowego wiaduktu, który w tym miejscu został zniszczony. Ten Jagdpanzer 4 spoczął jako umocnienia, jako wzbrojenie do betonu pod przepustem. Znajduje się tu do dziś. Dzisiaj to miejsce postaram się Wam pokazać. Wejdźmy do garażu kultowej gry World of Tanks. Tu możemy pokazać Wam, jak wyglądał Jagdpanzer 4, niemiecki niszczyciel czołgów produkowany w kilku wariantach w latach 1944-45, przede wszystkim przez zakłady FOMAG, czyli Vogtlandische Maschinenfabrik AG. Uzbrojony w armatę 7,5 cm, w tej wersji było to czołgowe działo KWK-42L70. Jagdpanzer miał niską sylwetkę, co utrudniało trafienie przez wroga. Nie był jednak lubiany przez załogi ze względu na trudność w manewrowaniu pojazdem. Wraz z armatą Jagdpanzer miał prawie 9 metrów długości. Do końca wojny wyprodukowano około 2000 egzemplarzy. Jagdpanzer w okolicach Górowa i Ławeckiego jest powszechnie znany okolicznym poszukiwaczom. Niestety przez lata od jego odkrycia został już częściowo rozgrabiony, zniszczony, a nawet pocięty przez złomiarzy. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać, w jakim stanie obecnie znajdują się szczątki tego Jagdpanzera z miejscowości Górowo i Ławeckie. Te elementy Jagdpanzera, które znajdują się w tym wiadukcie, zostały użyte ze względu na niedobór materiałów budowlanych w okresie powojennym. Brakowało stali, którą można byłoby użyć do wiązania betonu w nasypie tego wiaduktu drogowego. Tutaj ten nasz Jagdpanzer oczywiście znalazł swoje zastosowanie w budownictwie, ale miejmy nadzieję, że któregoś dnia po spełnieniu wszelkich wymogów i naprawie tego wiaduktu uda się go wydobyć. Te działania oczywiście chętnie podejmiemy. Podejdźmy bliżej, tak żeby zobaczyć, co po tym Jagdpanzerze tutaj dokładnie pozostało. To, co się tu znajduje, to, tak jak widzimy, końcówka lufy 7,5 cm KWK-42 o długości 70 kalibrów. Jest też tak zwany Zaukopfmantlet, czyli wyjście, jarzmo armaty. Widać też elementy osłony chłodnic, uchwytu trzymającego chłodnicę. Tych elementów jest tutaj na pewno więcej. Nie jesteśmy w stanie określić, ile ich jest. No, tak jak widać, działają tu też eksploratorzy, którzy podejmują próby wydobycia, bądź też złomiarze, próby wydobycia elementów Jagdpanzera, które leżą, są rozrzucone wokoło. Oczywiście bez wymaganych pozwoleń jest to przestępstwo, także jeżeli coś takiego byśmy tutaj zauważyli, na pewno uległoby to zgłoszeniu. Tym niemniej widać, że gdzieś te działania złomiarzy były podejmowane, bo ta lufa niegdyś była o około metr dłuższa. Tutaj widać, że palnikiem jej elementy odcięto. Tak jak w przypadku większości pojazdów z okresu II wojny światowej były łakomym kąskiem dla złomiarzy, nawet do lat 2000, co ciekawe, nie doceniono tego zabytku historii. Ale tu, jak widać, mamy kawałki wyjścia armaty i kawałki Jagdpanzera, które do dzisiaj czekają na swojego odkrywcę i nowe zastosowanie, nowe życie po renowacji. Ten pojazd oczywiście byłby
nie lada gratką dla każdego polskiego muzeum, jako że nie znajduje się ani jedna sztuka tego pojazdu w kolekcjach polskich. Również na świecie nie jest to zbyt często spotykany pojazd, gdyż no, w największych muzeach oczywiście, czy w Wielkiej Brytanii, Niemczech, czy we Francji znajdują się takie egzemplarze. Tym niemniej zarówno u nas, jak i u naszych najbliższych sąsiadów takiego jak Pancera niestety nie ma. Tak więc miejmy nadzieję, że kiedyś takie działo pancerne uda nam się odbudować. Nie znamy dokładnego pochodzenia tego niszczyciela czołgów. Najprawdopodobniej mógł on być przydzielony do 24. Dywizji Pancernej, która w rejonie Górowa i Ławeckiego operowała. Oczywiście tych związków pancernych wyposażonych właśnie w te niszczyciele czołgów, które już w 1945 roku były dosyć popularną bronią, było dużo więcej. Jagdpanzer 470 został wyprodukowany w liczbie około 1000 sztuk. Te 1000 sztuk przypadało tylko i wyłącznie na końcówkę wojny, na okres 1944 i 1945 roku. Tak więc już w styczniu i lutym 1945 roku ten Jagdpanzer był bronią dosyć popularną i dosyć często spotykaną. Jednocześnie był też dosyć skuteczny, ceniony za swoją długolufową armatę i jednocześnie dobre i sprawdzone zawieszenie czołgu Panzer IV. Niestety, jak pisali pancerniacy, bliskie osadzenie przedniego pancerza i końca wanny powodowało, że ta bardzo dobra długolufowa armata nastręczała troszeczkę kłopotów w manewrowaniu w miastach bądź też w lesie, przez to, że pojazd był po prostu wraz z armatą dosyć długi. Ale tak jak mówiłem, no do dzisiejszych czasów niewiele tych pojazdów się zachowało, tak więc byłaby to naprawdę ciekawa gratka, aby taki pojazd znalazł się w jednej z kolekcji muzealnych. Oczywiście najlepszym miejscem dla niego byłoby nasze muzeum, gdzie najprawdopodobniej te elementy mogłyby zacząć kiedyś jeździć i poruszać się o własnych siłach. Jagdpanzer 4 z Górowa i Ławeckiego to bez wątpienia nie tylko kawał stali, choć jak widać po wyczynach tzw. złomiarzy niektórzy tak o nim myślą. To jednak świadek historii zasługujący na to, by go wydobyć i zapewnić mu miejsce w muzeum, a może nawet przywrócić go do życia. Tank Hunter i jego ekipa jest gotowa, by to wyzwanie podjąć. Wy tymczasem możecie poczuć się jak prawdziwi pancerniacy i zagrać w darmową grę World of Tanks. Dla nowych graczy kod bonusowy, a w nim czołg premium T-127, 7 dni konta premium i 500 sztuk złota.